Witam kolejny raz. Wracam do takiego tematu, który się pojawia dość często, czyli produkty Unii, takie żelowe dwa przedmioty jak UniOne i Zento. Tutaj widać kilka elementów. Zento Signature właśnie, ten model bardzo cieszy się popularnością i ostatnio wyszedł właśnie taki 3-elementowy produkt, ale to już jest znacznie droższy niż te, które mam tutaj dzisiaj do prezentacji, czyli One. Ten najtańszej, można powiedzieć, linii. Tutaj grubość 0,38, ale jest 0,5 i 0,7 z tego, co sobie przypominam. Kompletnie plastikowy za wyjątkiem tego klipsu, przypominającego troszkę inną firmę. Natomiast aktywowany przez przyciśnięcie i tutaj jest taki żelowy w środku materiał piszący, bardzo mikroskopijna końcówka, a jeszcze pokażę, jakie to są wkłady. Tak one właśnie wyglądają i między tymi wszystkimi modelami można je wymieniać, między One i Zento. Tutaj dość dziwnie dla mnie bardzo mało tego materiału piszącego było w środku w porównaniu z tym innym, który za chwilę pokażę, a nie używałem go zbyt dużo, tylko do testów, a to model klasy wyżej, czyli to jest Zento, też aktywowany w ten sam sposób. Jak tutaj widać, informacje pokazują, że to Mitsubishi Pencil i tak samo jak poprzedni, z tym, że ten produkt ma grubszą końcówkę 0,5 mm, no i ma tutaj metalową taką nakładkę, co bierze także udział w podniesieniu ceny oczywiście, natomiast wkłady są takie same i można je wymieniać. Tak jest tutaj ten mechanizm sprężynowy osadzony w tej części i to, tak jak mówiłem, ta nakładka metalowa tutaj jest. Oczywiście w wielu kolorach można sobie zobaczyć, ale wziąłem także i Zento, bo na wielu forach i wielu użytkowników twierdzi, że Uniball Zento właśnie w odróżnieniu od One jest zupełnie inna konsystencja, inny materiał, jak można powiedzieć, w środku użyty, którym się lepiej pisze. Nabyłem je, aby samemu przetestować, chociaż jak to za chwilę się wyjaśni, nie do końca dokonałem dobrego wyboru. Tak jak już mówiłem, można te wkłady, jako że pokazałem, są identyczne, wymieniać między tymi obydwoma korpusami. Z tym Zento dostałem jeszcze 3 dodatkowe wkłady za sumę około 40 zł, natomiast One kosztuje mniej więcej połowę tego, co pamiętam. Tak się one prezentują, no i teraz zacznę testować. I to jest taki jasno zielonkawy kolor. Te 0,38 to jest rzeczywiście bardzo cienka kreska. Nie daje zaszaleć tu kolorystycznie. Zaraz po napisaniu błyskawicznie zasycha, nic się nie rozmazuje, a więc tu jest ewidentny plus w użyciu tego materiału. Jak widać, blada kreska i troszkę tutaj na początku jakby wystartowało z oporem, bo parę dni leżał nieużywany i nietestowany. Tak wygląda wkład oznaczony One, UniOne, a to Zento. Jest oczywiście grubsza końcówka, podaje więcej tego materiału piszącego i troszkę, jak widać tam, gdzie go jest więcej, zaczyna się jednak rozmazywać. Natomiast pisze się nim zupełnie przyzwoicie, nie smaruje tak jak, przynajmniej nie w takiej ilości jak wkłady długopisowe. Gładko wszystko płynie, konsystencja jest identyczna niezależnie od tego, jak długo piszę, także tutaj jak widać, tu przechyliłem za bardzo i dlatego to tak nasmarowało, a nie napisało.
Na zbliżeniu teraz można zobaczyć, jak ten materiał się tutaj rozkłada. Zupełnie dobrze, nie widzę żadnych przerwań, ani tutaj takiej jakby zaburzonej konsystencji tego, co tutaj na papierze zostaje, a więc jest to ewidentny plus. No a teraz czas na porównanie z wkładem długopisowym. Tutaj Jotter oczywiście. No i jak tu widać, na początku zawsze jest ten problem z długopisami i z ich wkładami, że one trochę tam tak smarują i ten uzbierany nadmiar tak zostaje na papierze i nie jest to estetycznie wyglądająca plama. I zobaczmy teraz na zbliżeniu, jak prezentują się obie kreski. Chwileczkę tutaj, o już złapana ostrość. Widać, że Zento ten wkład startuje równo, a długopisowi na początku towarzyszą takie właśnie przerwy. I kolejne próbki, gdzie tutaj widać przy tych takich esach floresach, właśnie na zakrętach, że wkład długopisowy nie bardzo sobie radzi. O właśnie tutaj tu widzimy ewidentne przerwy w dostarczaniu tego materiału piszącego, natomiast we wkładzie Zento tego nie ma, jest on jednorodny. Tak więc taki krótki test wykonałem porównawczy. No i muszę powiedzieć, że te żelowe wkłady ewidentnie wygrywają z wkładami długopisowymi. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.